Witam Was serdecznie i ponownie nasz niezwykły gość, Paulina Barnaś, która jest coachem, trenerem i partnerem w firmie Talent Center. Dokładnie. I dzisiaj odczarujemy Wam coaching. Paulina, co to jest coaching? Posłużę się tutaj taką definicją, która jest definicją największej organizacji coachingowej na świecie. Organizacja nazywa się International Coaching Federation. Ja należę do tej organizacji. I według tej organizacji coaching to profesjonalna współpraca pomiędzy coachem i klientem w środowisku prowokującym do myślenia dla klienta i inspirującym klienta do tego, żeby maksymalnie wykorzystał swój osobisty potencjał. To nie jest tak, że ja przychodzę do Ciebie i mówię: słuchaj, mam problem z tym, z tym i z tym, daj mi rozwiązanie. Ja się też deklaruję do pewnego zachowania, do podjęcia pewnego działania, czyli pracy nad sobą i pracy takiej, którą wspólnie ustalimy, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I druga część tej definicji, trochę takiej rozbudowanej, którą powiedziałam na początku, dotyczy tego, że zadaniem coacha jest inspirować klienta do tego, żeby jak najwięcej skorzystał ze swego osobistego potencjału. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że coach patrzy na klienta jak na osobę, która ma wszystko, co potrzeba, tak czego potrzebuje, żeby żyć tak, jak chce i być z siebie zadowoloną. Czyli problem polega to na tym, że my tego nie widzimy. Klient ma te zasoby, ma ten potencjał osobisty, ale nie do końca sobie z tego zdaje sprawę, prawda? I zadaniem coacha jest pomóc klientowi to dostrzec. Jak szukać i gdzie szukać tego właściwego coacha, żeby miał właściwe kompetencje, żeby to była osoba, która rzeczywiście jest przygotowana do tego, ma wszelkie zasoby jako coach do tego, żeby mi pomagała. Ważne jest doświadczenie coacha i jego kompetencje. To doświadczenie i kompetencje coacha można zweryfikować poprzez sprawdzenie, czy coach jest akredytowany i w jakiej organizacji jest akredytowany. Ważna rzecz. No, ja mogę się wypowiadać jako członek International Coaching Federation, tej największej organizacji coachingowej na świecie. Jest to pierwsza organizacja coachingowa na świecie, która opisała standardy coachingu, czyli opisała kompetencje coacha i również określiła kodeks etyczny coacha. I każdy z coachów ICF, bo tak brzmi skrót tej organizacji, nazwy tej organizacji, ma obowiązek po pierwsze znać, a po drugie stosować tenże kodeks etyczny ICF. Jak sprawdzić doświadczenie? Tutaj chyba najprostszym sposobem, który bym zaproponowała naszym widzom, to jest poproszenie o referencje. Najlepiej te referencje sprawdzić poprzez... Żywy kontakt pewnie. Tak, żywy kontakt. Po prostu telefon do jednego, dwóch klientów, popytać, zapytać, jak się pracowało z coachem, co klient osiągnął, co szczególnie ceni w tej współpracy z coachem, żeby sprawdzić, czy to na pewno jest coach dla mnie. Ty mi jeszcze coś powiedziałaś o ilości godzin, które coach przepracowuje i to świadczy o jego jakimś tam zaawansowaniu. Opowiedz coś więcej o tym. Więc ilość godzin jest ważna. Takie całkowite minimum, żeby uzyskać pierwszy stopień akredytacji, to jest 100 godzin coachingu, 100 godzin pracy z klientem. I ci tacy profesjonalni coachowie to kolekcjonują, indywidualnej pracy z klientem, kolekcjonują te godziny coachingowe po prostu przez całą swoją karierę i dzięki temu uzyskują akredytację po spełnieniu również innych warunków. I tu chciałabym powiedzieć o tym dodatkowym warunku. Otóż taka akredytacja jest udzielana tylko na 3 lata. Po 3 latach my mamy obowiązek odnowić tę akredytację. Jakie są tutaj warunki? Trzeba się wykazać określoną liczbą godzin edukacyjnych, czyli my coachowie mamy obowiązek uczyć się. Ten przywilej. Ja bym powiedziała, że to jest przywilej. To jest akurat, ja traktuję jak przywilej, ale można powiedzieć, że to jest obowiązek ciągłego doskonalenia się w tym fachu. To jest akurat dobre. Ponieważ po tych 3 latach trzeba wykazać się, że się było na określonej liczbie akredytowanych szkoleń i tylko wtedy ICF przedłuża akredytację. I również przy kolejnych stopniach akredytacji te szkolenia są absolutnie krytyczne. Ja mam do Ciebie bardzo ważne jeszcze jedno pytanie, znaczy nie jeszcze jedno, ale następne pytanie. Kiedy, z jakimi tematami nasi widzowie, przedsiębiorcy, ludzie, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do coacha? Kiedy szkolenie, kiedy szukać szkolenia, kiedy szukać coacha i w czym on mi może pomóc?
No więc wszędzie tam, gdzie mamy jakieś wyzwanie i nie jesteśmy pewni, że to wyzwanie możemy osiągnąć. Kiedy na przykład, tak jak to było w naszym przypadku, prawda, byłaś na jakimś etapie rozwoju swojego biznesu i chciałaś ten biznes przenieść na kolejny wyższy poziom i potrzebowałaś tutaj w rozmowie z coachem upewnić się, czy Twoje strategie, czy Twoje podejścia są właściwe, ewentualnie zmodyfikować albo te strategie. Albo przekonać się do tego, że moje strategie właśnie były niezbyt właściwe i nauczyć się i odkryć samemu, co działało, dlaczego to nie działało, tak? Bo to mi dało, dokładnie to mi dał Twój coaching tak naprawdę. No. Tak, więc wszędzie tam oczywiście ta rozmowa z coachem pomoże. Mnie jest łatwiej nawet powiedzieć, kiedy coaching nie pomoże i kiedy nie warto się zwracać do coacha, bo kiedy warto, to tych sytuacji jest bardzo dużo. Ale wtedy, kiedy coaching nie pomoże. Coaching nie pomoże, jeśli mamy problemy natury emocjonalnej czy poznawczej. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest po prostu psychoterapia. Kiedy jakieś nasze doświadczenia, traumy z przeszłości nie pozwalają nam ruszyć z miejsca i bez tego przerobienia tego tematu właśnie z lekarzem, z psychoterapeutą, nie jesteśmy w stanie ruszyć do przodu. Coaching się nie sprawdzi wtedy, kiedy nie mamy wewnętrznego przekonania i motywacji, że coaching nam pomoże i że naprawdę chcemy. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś nas namawia usilnie, a idź, spotkaj się, mnie pomógł, to i Tobie pomoże. Ale jeżeli w sobie nie mamy tej gotowości do tego, żeby popracować nad sobą, prawda? Bo tak naprawdę coaching to jest wejście na taką ścieżkę intensywnego rozwoju osobistego. Ale też tak popatrzenie na siebie z innej perspektywy. Nie zawsze jest ten obraz, który zobaczymy, jest taki, jakbyśmy chcieli zobaczyć. Tak jest. Trzeba mieć po prostu odwagę w tym, żeby spojrzeć, zmierzyć się z samym sobą i zobaczyć się właśnie z tych różnych perspektyw i zobaczyć to, co się w nas podoba i to, z czym nie do końca dobrze się czujemy i umieć to dzięki coachingowi zmienić. Również tam, gdzie bardziej nam są właśnie potrzebne szkolenia, czyli wtedy, kiedy potrzebujemy podnieść jakieś swoje konkretne umiejętności, prawda? To wtedy szukamy bardziej jakiegoś warsztatu, szkolenia, które podnosi te umiejętności. Szkolenia to jest jakby bardzo wąski obszar, prawda? Coaching dotyczy naszego rozwoju osobistego w szerszym zdecydowanie zakresie. Wróćmy jeszcze do tego tematu, kiedy warto zwrócić się do coacha, kiedy coach mi pomoże i proszę opowiedz nam o przykładach, kiedy, jacy ludzie szukali pomocy u Ciebie, bo to nas bardzo interesuje. Jakie to były sytuacje? To były takie sytuacje, kiedy na przykład menadżer, który zarządzał zespołem, zostawał awansowany na wyższe stanowisko i nie miał pewności, czy sobie poradzi na tym stanowisku i potrzebował tej pewności. I tego dotyczyła praca w naszym procesie coachingu. Inną sytuacją była osoba, która chciała coś zmienić w swoim życiu zawodowym. Nie była zadowolona z tego, co się dzieje u niej zawodowo i miała jakieś pomysły, ale kompletnie nie wiedziała, w którym kierunku podążyć i tego potrzebowała od naszej wspólnej pracy. Pamiętasz przedsiębiorców, którzy się zgłosili do Ciebie? Z jakimi problemami? Tak. Po pierwsze, w którym kierunku podążyć, a potem jak to zrobić, żeby ten biznes, który sobie tam gdzieś nakreślili, żeby się powiódł. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie rozwój firmy. Troszkę tak jak w Twoim przypadku, prawda? Że firma już była i trzeba było przenieść firmę na kolejny wyższy poziom, a więc rozwój firmy to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to są różnego rodzaju wyzwania, jakie spotykają przedsiębiorców w trakcie prowadzenia biznesu. Zarządzanie ludźmi. Zarządzanie zespołem, jakieś tam sytuacje związane z tym, co motywuje, co nie motywuje, tak? Tak. Ale powiedzmy jeszcze jedno, coach nie rozwiązuje problemów za nas. Coach nam nie daje gotowych rozwiązań. Ja to przeszłam. Paulina pracowała ze mną, pytając mnie i ja znajdowałam odpowiedzi, bo ja nie wiedziałam, że ja wiem. Ale to tak samo jest, jak Ty mówisz, z tym potencjałem, z tymi zasobami, które w sobie mamy. My często mamy w sobie pewne zasoby, których nie dostrzegamy. Osoba z zewnątrz ma inną perspektywę i to jest magia bycia coachem.
O to chodzi. Dziękuję, kochana. Bardzo się cieszę, że nakręciliśmy ten odcinek, ponieważ chcieliśmy odczarować temat coacha, ponieważ tu siedzi przed Wami najbardziej profesjonalny coach, według mnie. Ja miałam z tą nią do czynienia, dużo mnie nauczyła. Zrobiłam ogromny postęp, progres, jakby to powiedzieć w języku angielskim i strasznie się cieszę, że zrobiliśmy ten odcinek. Myślę, że jeżeli macie pytania, pod spodem piszcie, będziemy odpowiadały i co? Tak jest. I żegnamy się. Pa! Cześć!